Siemanko, dzisiaj pokażemy Wam, jak zamontować do Jimniaka JB74 wyciągarkę. Najpierw musicie przejść sobie przez filmik, gdzie pokazujemy, jak zdemontować zderzak przedni i przygotować auto do montażu wyciągarki. Następnie krok po kroku będziemy Wam pokazywać, jak zamontować. U nas do zamontowania mamy Super Wincha, nową wyciągarkę z pilotem przewodowym, bezprzewodowym, całym zestawem. Będziemy to montować na płycie pod wyciągarkę firmy Heavy Cruiser. Do tego przełącznik, czyli tak zwany bezpiecznik, chociaż to nie jest bezpiecznik, ale no, ewentualnie wyłącznik bezpieczeństwa. I w sumie to tyle. Do tego mamy jeszcze jakieś kurwa nikomu niepotrzebne instrukcje. My nie jesteśmy frajerami, którzy się na robocie nie znają. Kurwa. Pstrygi zaraz będzie. W zestawie wyciągarki macie otóż to elementy te, które znajdują się na dywaniku. Do tego pamiętajcie, żeby dokupić sobie płytę pod wyciągarkę. To nie jest zestaw wyciągarki. Są różnych firm, różne możliwości. Możecie też stworzyć swoją. My korzystamy z gotowego rozwiązania. Dodatkowo również, co nie jest nieodłącznym elementem wyciągarki, wypadałoby zakupić wyłącznik i płytkę montażową. My nie będziemy rzeźbić swojej, skorzystaliśmy z płytki montażowej firmy ORE. I prócz tego przyda Wam się jeszcze zaciskarka do przewodów oraz przewód. W dalszej części filmu pokażemy Wam, jak wygląda to narzędzie, do tego jakie przewody kupić, bo w przypadku, kiedy byście montowali wyciągarkę bez wyłącznika, kable są dołączone do zestawu, ale kabel zasilający najpierw będziemy montować do wyłącznika i później do akumulatora, więc kolejny odcinek trzeba sobie zarobić samemu, ewentualnie zalutować. Są różne szkoły, my Wam pokażemy, jak to zrobić profesjonalnie. Żeby zamontować wyciągarkę, albo najpierw, żeby zamontować płytę pod wyciągarkę, musimy zdemontować kierownicę powietrza, która kieruje nam powietrze z dolnej części zderzaka na chłodnicę klimatyzacji i chłodnicę wody. Żeby to zrobić, mamy do wypięcia 5 spinek, 3 wewnątrz kierownicy i 2 pod spodem. Wystarczy do tego śrubokręt płaski, podważamy, wychodzi nam czpień razem z całym kołkiem. Ewentualnie jakby Wam nie chciało wyjść coś, to możecie się posiłkować takim fajnym narzędziem do kołeczków. Wypinamy 5 tych kołków, które wcześniej wskazaliśmy. I ostatni na środku. I kierownica powietrza zdemontowana. Bierzemy się teraz za montaż płyty pod wyciągarkę. W zestawie macie główną płytę, czyli tak jakby ten element główny, na którym spoczywa wyciągarka. Do tego 2 mocowania do przykręcenia wyciągarki do pasa przedniego za otwory. Wsadzacie najpierw od tyłu blachę, która robi nam jako dystans w przetłoczeniu. Następnie również od tyłu wkładacie blachę, przez którą przeciągamy śruby. Wchodzi to od tyłu. Dodatkowo są 2 blaszki, które idą na zewnętrzne części ramy. I do środka oczywiście wchodzi główna część, czyli płyta wyciągarki, która jest zamontowana tutaj. Jeżeli chodzi o śruby, to w tym przypadku u tego producenta śrub nie ma w zestawie. Śruby musicie sobie sami zmierzyć, dopasować i dobrać takie, które według Was są odpowiednie. My użyjemy śrub o twardości 10,9, które aktualnie są zabezpieczone cynkiem, więc sobie schną. Zaraz będziemy je wykorzystywać do montażu. Możemy Wam ewentualnie podać w opisie filmu, jakiej długości my użyliśmy i będziecie mogli sobie kupić takie same. Śruby, które wybraliśmy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, są śrubami utwardzanymi. Jeszcze jedną rzeczą prawdopodobnie, którą też będzie trzeba u Was zrobić w przypadku producenta tej płyty, w przypadku gdy wybierzecie płyty tego producenta, to danie podkładek
dystansowych pomiędzy płytę a ramę, ze względu na to, że występuje tutaj luz. Nie chcemy też podczas dokręcania ani rozciągać mocowania wyciągarki, czyli naszej płyty, ani też nie chcemy doginać poprzez mocne dokręcanie elementów ramy. Przymierzamy sobie. Już jak możecie zauważyć, płyta lata na boki. Występuje tutaj 2 mm bodajże luz. Mamy przygotowane podkładki, które mają nam to zniwelować. Mamy wsadzone dolną śrubę razem z przekładką z jednej i z drugiej strony. Jest już to zrobione, więc tak, bierzemy sobie podkładkę, którą wsadzam na śrubę, najpierw z lewej, później z prawej, no, nie ma kompletnie znaczenia, z której strony zaczniecie. Po jednej podkładce, podkładki posłużą nam ku temu, aby zniwelować przestrzeń pomiędzy płytą a ramą. I teraz bierzemy ramę, z jednej strony mamy już śrubę wysuniętą, więc tak naprawdę wystarczy sobie nacelować dolnym otworem płyty wyciągarki, nasunąć i nam się trzyma. Teraz bierzemy z lewej strony, wsuwamy i przekładamy śrubę. W ten sposób płyta nam już się trzyma, nie musimy się zbytnio gimnastykować, nic nam nie opadnie, bo płyta jest skonstruowana w taki sposób, żeby w tym miejscu już trzymała. Teraz przejdziemy sobie do montażu górnej śruby. Pamiętajcie również o tym, że przekładki czy podkładki pod śruby, które są w zestawie, są na poszczególną stronę ramy. Nie są one wycięte symetrycznie, otwory też nie są symetryczne, więc musicie sobie je dopasować w taki sposób, żeby pasowały i żeby było widać w okienku otwór pod śrubę górną i dolną w tym samym momencie. Nie są one w żaden sposób oznaczone, więc musicie sobie po prostu ewentualnie je zamienić stronami, obrócić góra w dół, więc dacie radę. Dobra, bierzemy śrubę górną, montujemy w otwór i od środka, znów tak samo jak w przypadku dolnej śruby, podkładka. Po zamontowaniu śrub bierzemy podkładki, nakrętki i wstępnie to łapiemy. Nie dociągamy tego jeszcze ze względu na to, że będziemy jeszcze montować tylne mocowanie płyty i dopiero jak już będzie wszystko zmontowane, będziemy to dokręcać już na Hama. Na pełną. Do zamontowania został nam ostatni element płyty mocowania wyciągarki. Jest to mocowanie tak jakby tylne, środkowe, ciężko powiedzieć jak to nazwać. Montujemy je od tyłu pasa przedniego, czyli musicie wejść pod auto i znajduje się ten otwór, przez który będzie przechodzić śruba nad naszym stabilizatorem. Więc tak, szpilki, czyli nasze śruby, wkładamy sobie w płytę wyciągarki od przodu. Następnie wchodzimy pod auto i musimy dopasować te dwa elementy. Najpierw idzie ten z otworami, ze względu na to, że robi on nam dystans w przetłoczeniach w pasie przednim i przychodzi na to taka ogromna podkładka, którą zakładamy na śruby, następnie podkładka nakrętka. Gdy już macie przykręcone wszystkie śruby, wszystko jest wstępnie dokręcone, teraz jest ten moment, żeby to już dokręcić finalnie. Możecie sobie sprawdzić momenty dokręcania śrub dla śrub, których kupiliście. Są dostępne tabele na internecie. My w tym przypadku nie będziemy się posiłkować dynamometrem, nie jest to element zawieszenia, po prostu to dopierdolimy, tak żeby nic tutaj się nie odkręciło. Oczywiście wszystko z głową. Płyta jest przykręcona do ramy, już finalnie siedzi nam. Położyliśmy wstępnie sobie wyciągarkę, żeby zobaczyć jak ona nam tu pasuje i niestety okazało się, że skrzynka przekaźników, która idzie na wyciągarkę, nie mieści się. Po pierwsze nie mieści się ze względu na to, że zderzak nam się kończy centralnie nad wyciągarką, a druga sprawa nie mieści się, bo jest za duża i przewody, które wychodzą teoretycznie do tyłu, nie miałyby się jak załamać.
Więc kolejnym etapem w naszym przypadku, w waszym tak nie musi być, bo możecie kupić wyciągarkę, która ma od razu zewnętrzne przekaźniki albo przekaźniki wbudowane, nie tak w tym przypadku u góry. Wy możecie nie mieć tego problemu tak jak my mamy, a my niestety musimy sobie poradzić z relokacją skrzynki przekaźników. Więc nasza skrzynka przekaźników jest obklejona ze względu na to, że będziemy ją pasować pod silnikiem, a jest w ładnym lakierze i nie chcemy jej poobijać, więc okleiliśmy taśmą lakierniczą. Więc bierzemy naszą skrzynkę i musimy sobie ją dopasować jakoś pod maską. Już wstępnie ściągnęliśmy nasz dolot do filtra powietrza. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Ten element, który tutaj idzie od filtra powietrza, powiedzmy do prawego nadkola. Są to dwie śrubki i guma się zsuwa z puszki filtra. I teraz wychodzi nam ze wstępnych pomiarów, analiz i podjętych badań oraz zasięgnęliśmy zdania u amerykańskich specjalistów, że otóż ta nasza skrzynka przekaźników musi wychodzić w tym miejscu. Kilka jest powodów. Po pierwsze, jeżeli chcielibyśmy ją relokować na drugą stronę komory silnika, musielibyśmy przedłużać wszystkie przewody, akumulator jest po prawej stronie, więc dodatkowo przewody do akumulatora. A w tym miejscu, pod naszym dolotem, pasuje ona idealnie. Znaczy idealnie jak idealnie. Będziemy musieli dorobić do niej mocowanie, ale to jest najmniejszy problem, gdyż wejdzie ona tutaj, a przewody, które są oryginalnie, dostaną nam do wyciągarki. Będziemy musieli sobie tylko dorobić przewód pomiędzy puszką przekaźników a akumulatorem, ale to i tak będziemy musieli dorobić ze względu na to, że będziemy montować wyłącznik do wyciągarki. Więc bierzemy się za robotę. Będziemy sobie teraz robić z płaskowników nierdzewnych mocowanie, pospawamy, podocinamy. Was zapraszamy do oglądania. Nie będziemy szczegółowo tłumaczyć, jak to zrobić, bo co wyciągarka, co to wyciągarki jest inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o skrzynkę przekaźników, więc możecie sobie oglądnąć i ewentualnie wywnioskować z filmu, który Wam pokażemy, jak to zrobić, ale nie będziemy się jakoś zagłębiać w szczegóły. Dobra, wywierciliśmy sobie otwór pod nasze tak jakby ramię mocowania skrzynki przekaźników i teraz wymienimy śrubę mocowania chłodnicy na dłuższą i pod tą śrubę, to znaczy z drugiej strony, nakręcimy sobie, najpierw nałożymy nasze mocowanie i przykręcimy nakrętką. Następnie również z tym mocowaniem chłodnicy jest druga dziura, drugi otwór, który zobaczycie, który też wykorzystamy jako miejsce montażu naszego uchwytu przekaźników. Więc teraz wymienimy sobie śrubę na dłuższą, tak że można było z drugiej strony nakręcić nakrętkę i będziemy dalej działać. Więc tak, bierzemy się aktualnie za montaż wyłącznika bezpieczeństwa lub włącznika wyciągarki, jak to woli. Idealnie on pasuje, tak żeby nie robić dodatkowych otworów. Otóż w miejsce na poszyciu pod błotnikiem. Do tego zastosujemy sobie nitonakrętki na śruby M5, które pasują nam tu do otworów. Otwory sobie jeszcze wstępnie zabezpieczyliśmy cynkiem w sprayu. Więc nitonakrętki wejdą nam tutaj, zarobimy je, następnie blachę uniwersalną, czyli mocowanie wyłącznika, przykręcimy sobie w to miejsce. Wyłącznik, żeby zamontować do tego mocowania, trzeba rozebrać, więc ściągamy kapselek, pod nim jest nakrętka bodajże na kluczyk 8,
wykręcamy nasz sam wyłącznik, czyli tą dźwignię, wsadzamy przez środek, następnie na śruby szóstki mocujemy do blachy i przykręcamy naszą dźwignię. Nasz uchwyt wyłącznika mamy zamontowany. Tak jak wcześniej pokazaliśmy, najpierw wszczeliliśmy sobie 3 nito nakrętki M6. Blaszka prawie że pasowała, trzeba było skorygować otwory, czyli u góry rozwierciliśmy wiertłem 8, na dole troszkę pilnikiem i wszystko ładnie pasuje. Śruby nierdzewne, podkładka sprężynowa. Jeszcze pod spód pójdzie podkładka, żeby nam się to wypoziomowało. I w sumie możemy teraz się już brać za montaż wyłącznika do naszego mocowania. Pokażemy Wam teraz, jak zamontować wyłącznik do naszej blachy montażowej. Więc tak, pierwsze co, ściągamy sobie kapselek. Do tego będzie nam potrzebny jakiś cienki śrubokręt lub coś, czym możemy podważyć. I tutaj mamy śrubkę, bodajże 8, ale weźmiemy sobie też 7. Tak, jest to 8 i jest też zaklejona klejem, co widać, że się nie odkręciła. Więc bez problemu kluczem płaskim mamy tutaj dojście. Odkręcamy. Pod spodem jest podkładka. Dajemy sobie to wszystko na bok i ściągamy nasz przełącznik. Starajcie się pamiętać, w której pozycji on był pozostawiony, żeby zamontować tak samo. Następnie bierzemy, nakładamy na nasz wyłącznik blachę montażową. Pokrywają nam się otwory, dobieramy sobie śrubki i skręcamy w całość. Teraz, gdy już mamy skręcony nasz przełącznik z blachą montażową i wiemy, w którym będzie on miejscu, musimy wykonać pierwsze połączenie. Połączenie pomiędzy wyłącznikiem a akumulatorem. Do tego wykorzystamy przewód dostarczony z wyciągarką, ze względu na to, że jest go wystarczająco dużo. Zmierzyliśmy sobie plus minus, ile potrzebujemy tego przewodu pomiędzy skrzynką przekaźników a wyłącznikiem i resztkę obetniemy i wykorzystamy do połączenia pomiędzy wyłącznikiem a akumulatorem. Więc utniemy sobie i będziemy sprawdzać, jak ułożyć kabel, żeby szedł on możliwie najbezpieczniej i najbardziej ergonomicznie. Więc tak, mamy już docięty kabel na długość, który będzie nam łączył klemę plusową z wyłącznikiem. Z wyłącznika ściągnęliśmy główny bezpiecznik samochodu i pod niego będziemy montować naszą końcówkę przewodu. Końcówkę mieliśmy płaską, prostą, ale udało nam się tak dogiąć, że idealnie wchodzi na oryginalną klemę akumulatora. Teraz weźmiemy, zaciśniemy sobie dwie strony, czyli stronę po stronie wyłącznika i stronę po stronie klemy. Mamy już zrobiony przewód pomiędzy wyłącznikiem a klemą. Na przewód założyliśmy sobie też peszel plastikowy, który zabezpieczy nam przewód przed ewentualnym przetarciem. Dodatkowo zabezpieczyliśmy taśmą do wiązek samochodowych, żeby peszel się nie zsunął. Pasuje on nam idealnie na klemę i na wyłącznik. Więc będzie to szło sobie w taki sposób. Gdy już mamy wykonany pierwszy przewód, bierzemy się za kolejne połączenie, czyli połączenie od wyłącznika do skrzynki przekaźników, którą zaraz zamontujemy. Zamontujemy ze względu na to, że już potrzebujemy mieć tą skrzynkę w docelowym miejscu, żeby wiedzieć, jakiej długości przewody wykonać. Potrzebujemy sobie wymierzyć dokładnie, ile przewodów nam potrzeba od wyciągarki, od skrzynki bezpieczników. Bezpośrednio do wyciągarki idzie przewód masowy, więc zamontujemy sobie go, żeby móc go już poprowadzić tak, jak docelowo będzie on szedł. I po co to robimy? Robimy to po to, że przewodu jest za dużo, więcej niż potrzebujemy i chcemy go skrócić, żeby ładnie go ułożyć, żeby po prostu go nie zwijać pod maską i żeby to źle nie wyglądało. Więc mamy przykręcone do wyciągarki, wyciągarkę wkładamy na miejsce i przesuwamy przewód tam, gdzie ma być. Więc tak, przewód przeciągamy sobie pod pasem przednim, przynajmniej w naszym przypadku, i wyciągamy pod maską.
mamy to. Jak teraz możecie zauważyć, przewodu jest bardzo dużo. Myślę, że ponad metr nadmiaru. A ma on iść do klemy bliżej wyciągarki. Więc tak naprawdę będziemy potrzebować go gdzieś plus minus o tyle skrócić. Kabel masowy dopasowaliśmy, ułożyliśmy go tak jak już będzie szedł finalnie. Zarobiliśmy końcówkę na aucie, żeby wiedzieć dokładnie w jakiej pozycji ma być w stosunku do klemy akumulatora. I teraz finalnie sobie zgrzejemy opaskę termokurczliwą. Koszulkę termokurczliwą, przepraszam. Mamy przygotowaną już skrzynkę przekaźników z dorobionym mocowaniem. Całość z nierdzewki idealnie pasuje pod otwory montażowe skrzynki przekaźników. Przewody już są przykręcone i zarobione tak jak mają wyglądać. Przewód plusowy też jest zarobiony w dodatkowym peszlu osłonowym, żeby czasem się gdzieś nie przetarł. I teraz bierzemy się za montowanie tego już na aucie. Więc tak, najpierw sobie puszczamy kable, plusowy idzie w tamtą stronę. Przewody wychodzą nam pod pasem przednim. To 4 ręce to nie dwie. Tak. Jeszcze nie jest. Dobra, jest. No. I weszło. Teraz tylko nakrętka. Już mamy chwycone, wstępnie śruby. No to sobie to będziemy powoli dokręcać. Poziomujemy też to. Skrzynkę przekaźników mamy zamontowaną. Teraz podpinamy już wyciągarkę docelowo tak jak ma być. Jeżeli chodzi o kwestię przewodów, w naszym przypadku były oznaczone. Mamy tutaj koszulki termokurczliwe na przewodach w 3 kolorach i tak samo wyprowadzenia pinów na wyciągarce mają podkładki w różnych kolorach, więc nie powinno być problemu, przynajmniej w naszym przypadku, żeby to podłączyć. Jeżeli byście mieli inaczej, przewody byłyby nieoznaczone, a musielibyście je odkręcić, oznaczcie sobie markerem 1, 2, 3, tak samo przy pinach, które wychodzą z wyciągarki i wtedy się nie pomylicie. W razie W, jakbyście się pomylili, to prawdopodobnie będzie problem z obrotami wyciągarki, zamiast w lewo to będzie w prawo albo w ogóle nie będzie chodzić. Wyciągarkę mamy już wstępnie ustawioną, przewody przykręcone, robiliśmy test na krótko, wszystko działa, wyciągarka zwija, rozwija, działa pilot bezprzewodowy jak i przewodowy. Teraz zostało nam jeszcze przed finalnym przykręceniem wyciągarki zmiana pozycji sprzęgła wyciągarki, ze względu na to, że rączka jest do góry, a nie będziemy w zderzaku od góry wycinać otworu. Chcemy przestawić rączkę, żeby wychodziła poziomo, czyli z przodu, żeby był dostęp przez kratkę. W tym przypadku, w przypadku tej wyciągarki jest to możliwe. Trzeba odkręcić jedną połówkę wyciągarki, następnie od strony wewnętrznej wykręcić 6 lub 8 śrub i będzie wtedy możliwość przestawienia całego sprzęgła wyciągarki. I będzie nam wtedy wychodzić ono z przodu. Ok, jak widzicie, wewnętrznie mamy 8 śrub, które należy odkręcić, obrócić sprzęgło, przykręcić z powrotem i na samym końcu znów te 2 śruby przykręcić. Starajcie się niczego nie ubrudzić, nie naspać tu piasku i podczas wkładania uważać na uszczelniacze. I teraz tak, jak już mamy wszystko odkręcone, podnosimy. My obracamy o 90 stopni. Z powrotem zakładamy. Weszło i wkręcamy śruby. My wstępnie sobie złapiemy śruby. Zakrętarką, ale dokręcimy ręcznie. Więc nie róbcie czasem tak, żeby dokręcać pneumatem lub jakimś elektronarzędziem, ze względu na to, że nie będziecie czuli siły. A całość jest wykonana z aluminium i łatwo
takie gniazda przeciągnąć. W przypadku naszej wyciągarki producent podaje, z jakim momentem dokręcić te śruby. Jest to około 25 Nm, więc bierzemy klucz dynamometryczny i dokręcamy. Pamiętajcie, żeby naprzemiennie dokręcać śruby, żeby siła się rozkładała, tak jak w przypadku głowic. Szczegół wyciągarki jest obrócone rączką do przodu, tak żeby można było nim operować z kratki, więc wszystko działa, sprawdzaliśmy. Kolejnym elementem przed przykręceniem wyciągarki będzie u nas zamontowanie ślizgu, ze względu na to, że musimy całą wyciągarkę pchnąć trochę do tyłu, aby dojść sobie kluczem i nakrętką, więc bierzemy się za to. My jeszcze dodatkowo wymieniliśmy śruby, które były w zestawie do ślizgu wyciągarki na większe, ze względu na to, że nie wypełniały całej przestrzeni otworu pod śrubę, gniazda pod śrubę i dodatkowo było mniejsze niż sam otwór na gwint. Więc wybraliśmy największe możliwe, jakie tutaj będą wchodzić. Z tej strony bez podkładki. Pyk. Dodatkowo dajemy na to klej ze względu na to, że nie dajemy żadnych podkładek, bo nie ma tutaj miejsca. Ten dystans pomiędzy ślizgiem, czy tym elementem, który trzyma ślizg, jest bardzo mały, więc wszystko mamy na ścisk. Dodatkowo musieliśmy sobie dociąć śruby tak, żeby nie wystawały poza nakrętki. Więc w tym przypadku klej jest wskazany, żeby nam się nic nie popuściło od drgań, czego Wam nie pokazaliśmy, że od dołu wyciągarki są takie kwadratowe kostki, które robią jako nakrętki i wsuwamy je w gniazda, które są w obudowie wyciągarki. Po wkręceniu ustawię wyciągarkę centrycznie, czyli idealnie na środku. Bierzemy klucz, w naszym przypadku jest to 16 i dokręcamy też z czuciem, ale tutaj możecie troszkę więcej tego czucia dać, ze względu na to, że śruby są stalowe, podkładki też są stalowe, więc nie bójcie się, ale nie bierzcie do tego szwagra, bo szwagier może przeciągać. Później to już nawet flaszka nie pomoże. Kabel masowy mamy już zrobiony. Prawdopodobnie ASO nawet nie będzie wiedziało, że coś zostało zmodyfikowane, ze względu na to, że wszystko jest zrobione tak jak w oryginale, czyli mamy paszelek wpięty pod klemę masową oryginalną, nic tu nie jest zmieniane. I teraz ostatnim etapem układanki zostało podłączenie naszego wyłącznika lub włącznika. Więc tak, najpierw sobie poprzykręcam przewody od dołu, tak jak mają one iść, a na końcu przykręcę już wyłącznik do poszycia, do wzmocnienia błotnika. Przewody do wyłącznika przykręciliśmy, teraz przykręcamy sam wyłącznik już w miejsce docelowe. Zostanie nam złożenie klemy plusowej do stanu pierwotnego razem z dodatkowym kablem plusowym. Dociągnijcie sobie to mocno, oryginalnie było bardzo mocno dociągnięte. Powiedział, że mocniej niż koła, ale tak, żebyście nie urwali śruby. I dobrą rzeczą też by było zrobić tak, jak było to oryginalnie, zaznaczyć śrubę markerem, żeby sprawdzić za jakiś czas, czy się nie odkręca. Dobra, mamy dokręcone, wszystko pasuje oryginalnie, tak jak w oryginale. Nie widać żadnych modyfikacji. Zostaje nam sprawdzenie, czy wyciągarka działa. Więc tak, hebel załączamy. No i co, Karin? Bierzemy pilot. Tak jest. Świeci? Świeci. I chwila prawdy. Chyba działa. Chyba coś z tego będzie. Jeszcze sprawdźmy, czy działa sprzęgło. Działa. No. No i mamy to. No i petarda. Teraz
Kolejnym etapem będzie w sumie jeden z, można powiedzieć, nie wiem czy cięższych, chyba mieliśmy cięższe etapy już za sobą. Docięcie zderzaka. Tak naprawdę trzeba wyciąć kratkę środkową w zderzaku, co też zobaczycie na filmie, i dopasować tak, żeby ślizg wychodził wewnątrz kratki. Więc życzcie nam powodzenia i oglądajcie dalej. Co mamy zrobić? Generalnie jest problem taki. Kratka i cała ta wnęka aktualnie wadzi o płytę wyciągarki razem z wyciągarką. Znaczy no nie cała wnęka, na pewno jej dolna część, więc jeszcze nie wiemy jakiej ilości tej wnęki potrzebujemy się pozbyć. Zaraz wszystko wyjdzie w praniu, więc najpierw ściągamy sobie kratkę, przymierzamy na auto, odrysowujemy plus minus na jakiej szerokości mamy wyciąć plastik i będziemy to rzeźbić centymetr po centymetrze. Będziemy pchać tą kulę jak syzyf pod górkę. Teraz pokażemy Wam, jak zdemontować kratkę. Bierzemy kratkę, podnosimy i zdemontowana. A tak na poważnie, są tutaj ząbki, które wchodzą w szczelinę przy kratce i spróbujemy na jednym Wam pokazać, jak to działa. Więc tak, trzeba ząbek wziąć, odgiąć na zewnątrz i pociągnąć kratkę do góry. I tak wszystkie kolejne 8 czy 10 ząbków. I w ten sposób mamy zdemontowaną kratkę, nie uszkadzając jej. Wszystko można z powrotem nareperować, jak to mówią potocznie. Pamiętajcie, bez Boscha to nie robota. Więc jedziemy z tematem. Profesjonaliści nie używają osłony. No to tak, słowem ku zakończeniu i słowa końcowe już w sumie, napisy końcowe. Zderzak docięliśmy, 131 prób, doszlifowany, docięty, wszystko ładnie pasuje. Teraz musimy przykręcić w sumie sam zderzak, ale to już będziecie wiedzieć jak, gdyż odkręcaliście go według filmiku, który poprzednio nagraliśmy. Wyciągarka jest na miejscu. Rejestracja. Jeżeli chodzi o rejestrację, mieliśmy tu kupioną specjalną tablicę, która wchodzi pod ślizg, więc oryginalne miejsce montowania rejestracji jest ściągnięte. Więc musicie sobie też tą sprawę ogarnąć, ze względu na to, że w zestawach z wyciągarką nie ma miejsca, nie ma tego systemu montowania blag, czy tam tablic rejestracyjnych. Trzeba to dokupić ekstra, musicie o tym pamiętać, gdyż wycinamy w zderzaku miejsce pod płytę wyciągarki, więc oryginalna tablica odpada w tym miejscu, co była. Nawet możecie zobaczyć, plus minus jest aktualnie tablica na takiej samej głębokości jak wcześniej, a jest ona bardziej bliżej wnętrza samochodu niż ślizg, więc oryginalna podstawka pod tablicę nachodziłaby na ślizg i by nam odginało tablicę. Więc my już w sumie na dzisiaj kończymy. Dzięki wielkie, że nas oglądaliście. No i miłego w sumie, miłego grzebania w samochodach. Został nam do zamontowania ostatnie Kurwa, dzisiaj mi się język pierdoli. Za mało wypiliśmy przed robotą. Będzie to ciężko Wam pokazać ze względu na dostęp, więc zapraszamy na naszego OnlyPartsa. Po wykupieniu subskrypcji będą tam gorące zdjęcia mocowania wyciągarki.